welcome all of you here to our lecture and series on the topic of the visibility of God and how to understand God. Witamy wszystkich na wykładzie na temat Boga widzialnego, możliwości widzenia Boga oraz wszystkiego, co się z tym wiąże. My name is Moses Kahn. To jest Mojżesz Kahn. I'm a PhD student in the University of Munich. University of Munich. Ja, an der Universität München ist München. Okej. I Mojżesz jest doktorantem Uniwersytetu w München. So I study in Germany. Tak więc studiuję w Niemczech. And my field of expertise is philosophy. My field of expertise, I'm specialized I specjalizuję się in philosophy. w filozofii. Particularly the philosophy of religion. W filozofii religii, dokładnie mówiąc. Just a few things about the organization today. Więc teraz parę rzeczy dotyczących organizacji. We were planning to give from half an hour to 1 hour lecture each. Planujemy od pół godziny do godziny każdy wykład. And following that, having half an hour of discussion. I pół godziny na dyskusję. Or questions. Albo pytania. In case you get thirsty. Thirsty? Jeśli będziecie spragnieni, jeśli zachce wam się pić. We have a couple of beverages here, it's all free. Mamy tutaj wody, herbatę i kawę, wszystko jest za darmo. If you're looking for the toilets, they are down the hall. Toalety są tutaj za ścianą na końcu korytarza. And after each lecture, we will have a pause of approximately half an hour to 45 minutes. So you have the ability to regain your concentration. I po każdym wykładzie będzie przerwy tak od pół godziny do 40 minut, żeby każdy mógł zregenerować się i trochę odpocząć. For the lecture themselves, I want to inform you because some people ask us. A propos samego wykładu, bo niektórzy pytali o to. They were asking us if this is some kind of church seminar. Niektórzy pytali o to, czy to jest seminarium z kościoła. It is not. Nie jest. We are here to provide free education on the topic of religion, spirituality and mysticism. Jesteśmy tutaj, aby szerzyć wolność Religion, w religii, spirituality w duchowości and mysticism. I mistycyzmie. Yeah? So our goal is not to put you in a frame of certain sets of beliefs. Nie chcemy wkładać w gotowe ramki wierzeń, but to push you in a direction of deep reflection and thinking. ale popchać do głębszych rozmyślań. Because the topics that we nowadays face Ponieważ tematy, z którymi się dziś mierzymy, we have in North Europe sinking rates of participation in religion. Sinking rates of participation in religion. We believe religions, churches especially. Aha, że coraz bardziej ludzi odchodzi od religii. że coraz więcej ludzi odchodzi od religii. And there's an air, an environment of people not knowing what
their purpose in life is, and they cannot answer their own big questions in life. People do not know Ludzie nie wiedzą, what their purpose in life is. jakie są cele życia. That is one part religion always fulfilled throughout history. I, That is one part to jest jedna część, religion fulfilled in history. że czym była przypełniona religia w historii. And nowadays we are faced with more and more meaninglessness. No, I have a second translator, no worries. Dzięki. Thank you. Okay. So, no problem. Sorry, as I'm used to using special terms, especially when I work, and I try to make it as simple as possible. Mojżesz powiedział, że ze względu na to, co studiuje, jest przyzwyczajony do używania specjalistycznego słownictwa, ale że postara się je dla mnie troszkę uprościć. If you have trouble understanding, jeśli będziecie mieli problem ze zrozumieniem, you can always ask. możecie zawsze zapytać. If you have questions, we put them at the end of our lecture. Ale jeśli macie jakieś pytania, to po prostu będzie moment na końcu wykładu, żeby je zadać. Okay. So, on this note, let's start with our first lecture Więc zaczniemy nasz pierwszy wykład. on the topic of seeing God, A propos widzenia Boga, problems, challenges, and questions. problemy, wyzwania i pytania. When we nowadays visit different religions, W dzisiejszych czasach mamy mnogość religii. the 5 major world religions are 5 głównych religii to Christianity, chrześcijaństwo, Judaism, judaizm, Islam, islam, Hinduism, and Buddhism. hinduizm i buddyzm. So, all of them provide different kinds of teachings on big questions of life every human being has to face. Wszystkie z nich inaczej uczą a propos dużych pytań, które dotyczą istnienia ludzkości. In philosophy, we have a special term for these kind of questions. My mamy specjalne określenie na ten typ pytań. We call them existential questions. Pytania egzystencjalne. 3 of them that everyone at some point in their life has to face are 3 z nich są takie, z którymi każdy z nas w pewnym momencie życia się zmierzy. where do I come from? Skąd my pochodzimy? Because at some point, usually when we gain consciousness at the age of approximately 5 years, consciousness? Świadomość? Kiedy zyskujemy świadomość około 5 roku życia. Dzięki. Wspólnymi siłami Tak damy jest, radę. damy radę. Yeah, it's okay. You can continue. We gain the awareness and can ask ourselves what happened that from nothingness we came into existence. Or like Heidegger said, we are thrown into existence at some point. Yes. The famous philosopher Heidegger said, we are thrown into existence. Że najpopularniejsze jest to, jak zostaliśmy wrzuceni w egzystencję, tak? To dobrze? Jakiś filozof tak powiedział, Okay. tak, że zostaliśmy wrzuceni po prostu. We are born and we just find ourselves in this bustling world. Że urodziliśmy się i po prostu jesteśmy Bustling, crowded.
w zatłoczonym świecie. The second kind of existential question is, now that I am here, what should I do? Drugim typem pytania egzystencjonalnego jest to, że skoro już tu jestem, co powinienem robić? Classically, as we find this question popularly, this question is popularly Okej, called to jest popularne, często zadawane pytanie. as to search for purpose, the purpose of life, Żeby znaleźć po prostu cel życia. or our own purpose in life. Lub nasz własny cel w życiu. And then the third and most pressing question everyone here in this room has to answer. I to są pytania, następne pytanie będzie takie, które każdy z nas musi, na które każdy z nas musi odpowiedzieć. What will happen to me after my death? Co się stanie ze mną po mojej śmierci? We have the luxury of, or we have not the luxury that nowadays we do not definitely have an answer to this question. My nie mamy tego luksusu, żeby w dzisiejszych czasach móc bezbłędnie odpowiedzieć na to pytanie. Classically, religions answered these questions for us. Zwykle religie odpowiadają na nie. They said, or they taught in Christianity or in Islam, that after our death, Chrześcijaństwo lub islam mówią, że po śmierci there's an afterlife. Jest kolejne życie. They are differing in forms, but they are both teaching that there is life after death. W innych formach, ale obydwie religie uczą o tym, że jest życie po śmierci. Buddhism and Hinduism teach that life is in a circle of reincarnation. Buddyzm i hinduizm mówią, że życie to jest koło, taki cykl reinkarnacji. And on the question what our purpose in life is, these religions would say, and on the question what our purpose in life is, these religions would say, I a propos pytania, co powinniśmy o cel życia, te religie mówią, is to break out of this circle of reincarnation, złamać cykl reinkarnacji, to stop at some point to exist, that's especially taught in Buddhism. Żeby zatrzymać go w pewnym momencie i to szczególnie mówi buddyzm. As someone who's coming from a secularly, and you too, who are coming from a secularly orientated country, a secular? Jeszcze raz? Sekularne, świeckie. Okej, świeckie. Wyższą praktykę. What would you say? Jeśli ja coś będę źle tłumaczyć, bo ja też nie umiem angielskiego za bardzo dobrze, więc jeśli ktoś zrozumie, że popełniłam błąd, śmiało mówcie, bo rzeczywiście mu jest ciężko. What would you say? Jemand, der aus einer säkularen Welt kommt. Ja, was war der Satz, den ich davor gesagt habe? Aus der Reinkarnation heraus über die Religion. We have the luxury to reflect those beliefs, those understandings that religions brought to us, and reflect them on a meta understanding. Możemy doświadczyć tego luksusu, że te pytania, właściwie odpowiedzi, które daje nam religia, możemy przemyśleć, możemy je poddać refleksji i chyba to wszystko. Meaning we can question them from an outside point of view, us not being part of this religion. Możemy podważać to z różnych perspektyw i nie musimy być częścią tych religii. Questioning if those teachings really are true to begin with. Podważanie tych kwestii religijnych. My goal in this lecture is to give you a new
perspective, a new take on the question of God. Jest też celem tego wykładu i właśnie celem tego wykładu jest to, żeby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Because if we can ask the question, does God exist? And what does he want from us? One more time. Because if we can answer the question, Jeśli odpowiemy na pytanie, kim jest Bóg i czego od nas chce, we will also be able to answer if we will be able to answer if we are able to answer if he exists, if God exists, jeśli odpowiemy na to pytanie, czy Bóg istnieje and what he wants from us, i co chce od nas, then those fundamental existential questions can be answered for ourselves definitely. to te fundamentalne pytania egzystencjonalne mogą być, możemy na nie odpowiedzieć. And that's why in my studies I na Mojżesza studiach I concentrate on the question of, is it possible to see God? koncentruję się na tym, czy jest możliwe widzieć Boga. Because if God, like, for example, would be a visible reality, like our everyday objects of life, Ponieważ jeśli Bóg byłby widzialny i byłby stałym elementem życia, then wtedy we could gain certainty about what he wants from us, if what religions are teaching is right, and so on. moglibyśmy się dowiedzieć, czego Bóg od nas chce i czy nauki religijne są prawdziwe. That's why I lay such an importance on this question. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na to pytanie. So that was a very long introduction. I'm very sorry for that. To było bardzo długie wprowadzenie i przepraszam za to. I want to start with two pictures. Możesz chcę zacząć od dwóch obrazów. Who knows that? Kto zna ten? Yes? This is a picture we oftentimes see. Yeah. Yeah. It's, where do you know where to find this? It's in the Sixtine Chapel, the Vatican State. Ten obraz znajduje się w Watykanie. This picture is drawn by Michelangelo, famous painter of the 16th century. Został namalowany przez Michała Anioła, sławnego malarza w XVI wieku. And was painted in the painted in the for the Pope of that time. Pope? Michelangelo. Został namalowany dla papieża. który Dla wtedy papieża, urzędował. tego nie zrozumiałam. Czy dla papieża, czy został. To tak, został namalowany dla papieża. I want to concentrate on a certain aspect of this. I chcemy of się this pic- skupić na tym Picture. szczególe obrazu. Mainly on the part where Adam is pointing out his finger. Gdzie Adam swoim wskazującym palcem. He's holding out the sand. He's holding out the sand. He's holding out his hand. Że trzyma swoją rękę. And on the other side we see a depiction of God, who is with his other hand reaching out to Adam. I że z drugiej strony widzimy Boga, który swoją ręką sięga do Adama. One question that historians of art were asking was, why is Adam's finger not pointed outwards to reach the hand of God? I że jednym z takich pytań jest to, że dlaczego Adam nie sięga do Boga swoim palcem, tylko ma tak. The intention Michelangelo wanted to point out in this picture was his intention. Intencją The Michelangelo Michała Anioła was to show
that if Adam wanted, he could have touched the hand of God, thus getting salvation. Było pokazanie tego, że gdyby Adam tylko chciał, mógłby dotknąć Boga This picture is an ode, Dostąpić zbawienia. i dostąpić zbawienia. this picture is an ode to free will, because this last stretching of his finger is based entirely on Adam's use of free will. I to jest też przedstawienie wolnej woli człowieka, bo gdyby Adam tylko chciał, mógłby to ostatnie wyciągnięcie palca zrobić i to jest właśnie przedstawienie tej wolnej woli. That's one idea that is very prominent throughout the history of religion and generally in the history of mankind, that human beings have to use their free will to either get salvation or to establish something in their life. We find it very prominently in the history of religion that man always had to use their free will to achieve their salvation. Man had to use their free will to achieve Chodzi salvation. o to, że w historii... Yes. If she don't. Is there anyone who doesn't speak English who needs this translation in general? Yes. Yeah. I mean, is there anyone who Yeah, there are few people that don't understand. Oh, we also have online people from around the world listening. So I'm not aware entirely if those are also Polish. Okej. Chodziło o to, że po prostu w przeszłości, w historii religii często powtarzalny jest schemat, że gdyby że człowiek ma wolną wolę i gdyby tylko chciał, mógłby osiągnąć rozwiązanie. Second picture. Kolejny obraz. It's also in the same time frame. It was also painted in the same time as Michelangelo's picture. Ten obraz był także namalowany w tym samym czasie, co obraz Michała Anioła. It's called the School of Athens I to jest szkoła ateńska. and was painted by the famous painter Raffaello. I został namalowany przez sławnego malarza Raffaello. Again, I want to only point out a certain part of this picture. I tutaj się skupimy na centralnym punkcie obrazu. Do you notice those two prominent people? Czy znacie tych dwóch ludzi? Someone has an idea? Aristotle and Plato. Yes. Wow. The two founding fathers of modern Western thinking. Dwóch ojców nowoczesnego myślenia. I just want to point something out. I chciałby coś wskazać. Here we have Plato. The old man is Plato, Stary człowiek to Platon and the younger man is Aristotle. i młodszy to Arystoteles. So Plato, he was the teacher of Aristotle, Platon uczył Arystotelesa and he had a certain prominent idea we also see reflected in religion nowadays, over and over again. i że ich nauki przewijają się w religiach cały czas. He said on the question of where should man aim to, or where the purpose of man originates from, he taught about the question Oni mówili a propos pytań, what man's purpose is in life, jakie są cele człowieka w życiu. that he always has to search for these transcendental entities like God, ideas, and so forth. Oni szukali takich transcendentnych rozwiązań, właśnie jak Bóg, jak like God and like Ideas. Pomysły, idee. While his pupil Aristotle said, Arystoteles powiedział,
that no, the answers to those questions of purpose, for example, Nie, odpowiedź na te pytania na przykład o cele can be answered solely with the use of our current world. mogą być, można na nie odpowiedzieć za pomocą naszego doczesnego świata. The idea we see reflected here is also very prominent nowadays. The idea that is reflected in this picture is very prominent today. Te idee z obrazu są nadal aktualne. Widoczne bardzo. Widoczne, dziękuję. Because religions like Plato teach that we should subjugate to a higher being, God. Ponieważ Platon uczył, że powinniśmy Subjugate. podporządkować się wyższym bytom jak Bogu. While Aristotle teaches, he's more like the modern man. Arystoteles uczył, on był bardziej nowoczesny. He said, no, all answer provided to us we can already find here on earth. I on mówił, że wszystkie te odpowiedzi możemy znaleźć wokół nas. That's why Plato is pointing with his finger upwards. Dlatego Platon na tym obrazie wskazuje w górę. And Aristotle is saying, no, stay here on earth. A Arystoteles mówi, nie, zostań tutaj na ziemi. We don't have to go into lofty air up to God to find the answers to those questions. Że wcale nie musimy się wznosić w górę do Boga, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. Aristotle said, no, here on earth do we find our purpose. Arystoteles mówi, tutaj na ziemi możemy znaleźć nasze cele. This kind of tension between these two positions, tension, Napięcie. że Tego rodzaju napięcie Tego- pomiędzy dziękuję. dwoma postawami tak, tego rodzaju napięcie między dwoma postawami is reflected nowadays very prominently with the people of younger generations and those people still adhering to old traditions and customs like religion. jest widoczne wśród młodych ludzi, którzy nadal ufają starym. widoczne między młodymi a starymi ludźmi, Mhm. którzy młodzi, czy starzy ludzie są bardziej jeszcze tradycyjni tradycyjni. w religii. One, she's doing her best. Tak, staram się. One side is saying, no, we know what this higher God wants from us. You do not know what he wants, so you have to follow us. It's basically what nowadays religion say. And one side, Jedna strona, the religious side is saying, ta religijna, we know what this higher being God wants from us. my wiemy, co Bóg chce od nas. And that's why you have to be part of our religion I że ty możesz być częścią naszej religii or belief system, lub systemu wierzeń, or otherwise ale z drugiej strony you will get big problems, either in this life or after your death. że możesz mieć duże problemy w tym życiu albo po śmierci. Jeśli nie będziesz podążał za tymi naukami, ponieważ uznają, że to jest jedyna prawda, tak? Że oni wiedzą po prostu, jaki jest cel. Wonderful. I don't understand what you say, but you can say anything you want to. I just, yeah, I'm very just using good. the words but in Polish. Okay, perfect. While the other side is more, let's say, modest. Druga strona jest
bardziej nowoczesna. They are saying, well, maybe we do not know what this purpose is. I mówi, możemy wcale nie wiemy, jakie są cele. Maybe we need more time to answer those Może questions. potrzebujemy więcej czasu, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. But the method religion used, that we know is very unreliable. Ale metody, których używa religia, są bardzo Zawodne. zawodne. Ja, das ist schon okay, weil ich sonst hier Idee stehen. So. Hauptsache du nutzt es mit der Kamera. No, he said that they cannot see me on camera. Okay. Yeah. So let us talk about what does seeing God actually mean. Teraz porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę znaczy widzieć Boga. Because sometimes I work with many religions because of my studies. I work with many religions because of my studies. Ze względu na studia Mojżesza on pracował z wieloma religiami. When I ask them, did you see God? I jeśli zapytałem ich o widzenie Boga, They say, yes, of course. Oni odpowiedzieli, czy widzieli Boga, oni Every odpowiedzieli day, tak. every day when I'm in every day when I'm in church. Zawsze, gdy jestem w kościele. Always when I open my holy scriptures. Kiedy czytam Holy Święte scriptures, Pismo. Bible, Quran. Pismo Święte. Pismo Święte. But that is not how we use the word seeing. Ale to nie jest coś, co zwykle nazywamy widzeniem. So, do we mean seeing God when we are in church? Więc czy widzimy Boga w kościele? Can those people claim to have seen God? Czy ci ludzie mogą powiedzieć, że widzą Boga? Or can we God see in this picture? Czy Bóg może być widoczny w tym obrazie? Or can we see, do we mean, for example, this kind of practice when we see, do you see God? Albo taki rodzaj praktyki religijnej, czy możemy przez to zobaczyć Boga? No, when we talk about seeing, we speak of perception. Nie, jeśli mówimy o widzeniu, mówimy o percepcji. An object from the outside world that, through our eyes, gets transported and makes a picture in our head. That's perception. Percepcją jest to, że widzimy jakiś obiekt na przykład na zewnątrz, nasze oczy go odbierają, jest transportowany i powstaje obraz w naszej głowie. And very rarely do we actually have cases of people or of stories telling about such occurrences. Ale są przypadki ludzi, którzy mówią o tym, że widzieli Boga, tak? W tym sensie. Rzadkie przypadki. Rzadkie przypadki, tak. There's one we find in the Old Testament in the Bible. W Starym Testamencie Biblii. Who knows that scene? Kto zna ten widok? Well, who goes to church here? Kto chodzi do kościoła? Who has a Christian upbringing? To jest wychowany w wierze chrześcijańskiej. Last time I heard, Polish people were Catholic. Tak, Yeah. Polacy to katolicy. All right. In theory. In theory, yeah, Yeah. things have changed. The depiction we have here is Moses of the Old Testament. Obrazek, który mamy przed sobą, przedstawia Mojżesza ze Starego Testamentu. On Mount Sinai. Na górze Synaj. Who does not know the story here? Kto nie zna tej historii tutaj? Czy jest ktoś taki? Because I will make it short. Dlatego Moses was born as a son, as an Israeli. Mojżesz został urodzony
as an Israelite. Okej, jako Izraelista. He was abandoned by his mother Został wychowany przez swoją matkę. Porzucony. Przepraszam. and was later saved by the daughter of the Pharaoh. Uratowałam przez to taką... Tak, to prawda. He later found. Sie hat schon übersetzt, oder? Yeah, it's okay. You can continue. He later found out that he was not, that he originally was an Israelite, so the son of a slave. He later found out Później odkrył, that he was a son of a slave, że był synem zniewolonej kobiety. Israelites were treated as slaves at that time by the Egyptian people. I że było dużo niewolników wśród egipskich ludzi. And from that knowledge, his resolution to save his people rose. Dlatego on chciał uratować niewolników egipskich. Because of his killing of Egyptian people, he had to abandon his country. Because he killed Egyptians, he had to abandon his country. Z powodu zemsty na Egipcjanach musiał opuścić swój kraj. Dziękuję, tak. And while he lived in solitary, he met the God of Israel. While he lived alone, Kiedy został sam, he on this mountain met the God of Israel. na tej górze spotkał Boga. That story is very special Ta historia jest bardzo wyjątkowa, because when we look in the biblical text, bo kiedy spojrzymy na tekst z Biblii, then we find written, zobaczymy, że and I read it now in English and then you can read it in Polish, all right? Then Moses, Aaron, Nadab, and Abihu, those were the people, some of his followers, and the 70 elders of Israel went up the mountain and they saw the God of Israel. And what did they see? There was under his feet, as it were a pavement of sapphire stone, like the very heavens for clearness. And then, following that sentence, we find, they beheld God and ate and drank with him. So definitely, they did not just have some kind of imagination. In the biblical text, at least you find in this part, that they saw God himself. I wstąpili Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu i 70 starszych Izraela i widzieli Boga Izraela, a pod nogami jego było jakby dzieło z szafirowego kamienia i jakby samo niebo w swej czystości. I na wybranych synów Izraela nie podniósł on swojej ręki, patrzyli na Boga i jedli i pili. This claim that God can be perceived To jest dowód na to, że Bóg może być widzialny, tak? is highly problematic in religion. Ale to jest bardzo problematyczne w religiach. Because if you want to step into what's that Fettnäpfchen of English? Into a sour spot. If you want to step into a religious sour spot, then say that or ask if you can see God. A sour spot means something highly provocative. Okej, jeśli wejdzie się na taki punkt religii, który jest mocno delikatny, bym powiedziała, w religiach. And show them this verse. I pokaże się im te wersy. And you will find they will give an explanation on explanation why God was not visible. I usłyszy się dużo wytłumaczeń, dlaczego Bóg nie jest widzialny. So after this lecture, you go to the nearest church and you try out. Po tym wykładzie możecie pójść do najbliższego kościoła i spróbować. My claim here is, my claim
What I'm saying, Moje twierdzenie, Moje stwierdzenie tutaj, that to see God functions like seeing every other normal object of perception. że widzenie Boga może być tak normalne jak widzenie wszystkich innych rzeczy dostępnych naszej percepcji. For example, the way we see a tree, Sposób, w jaki widzimy drzewo, the tree reflects light. drzewo odbija światło. This light travels to our eyes. To światło idzie do naszego oka. These physical signals get transformed into chemical and then electrical signals. I fizyczne sygnały są zamieniane w chemiczne oraz elektryczne, elektryczne impulsy, tak. Get transported to our brain. I jest transportowany do naszego mózgu. And then what happens there is very special. I to, co się tam dzieje, jest wyjątkowe. Something that computers until this day cannot replicate. I to jest coś, czego komputery nie są w stanie powtórzyć. In our mind, we perceive a picture of this very object. W naszej głowie powstaje obraz tej danej rzeczy, którą widzimy. Or something resembling this tree outside of our world. Na przykład drzewa na zewnątrz. What I'm saying is that what we find, for example, here in this biblical text is how we have to understand when they use the word seeing, or what we say when we ask, did you see God? That is the way we have to use the word seeing, also for God. To jest sposób, w którym definiujemy widzenie, także Boga. So, with this introductory lecture, I wanna open you up to the possibility that seeing God is possible. W tym wstępie, w tym wstępnym wykładzie Mojżesz chce pokazać, jakby wprowadzić nas do tego, do widzenia Boga, jak to przebiega. And that's why I wanna introduce you to our second speaker. I dlatego chcę wprowadzić nas do kolejnego mówcy. A man saying that he saw, experienced and heard God. Człowieka, który widział, doświadczył and the last hearing. I słyszał Boga. God, and he will tell you about his own experiences about God, and you can ask him any kind of questions that are related to that. I on będzie opowiadał właśnie o swoich doświadczeniach. Wy możecie zadać wszelkie pytania, które są związane z tym. And for that reason I introduce our second speaker, Mr. Zahid Khan. Przedstawiamy naszego drugiego mówcę, pana Zahida Khana. He is the heart of God and says he's the Messiah who met God with his own experiences. Który jest sercem Boga, jest Mesjaszem i doświadczył Boga na własnej skórze, możemy powiedzieć. And he's opening you up to the new possibilities how we can deal with the question of God and with the existential questions everyone has to face in our life. I on otworzy nas na nowe perspektywy, nowe możliwości i to, jak możemy odpowiadać na te fundamentalne pytania, z którymi się mierzymy. But before he now speaks, I would open up now the room for questions and discussions about the topic. I zanim zacznie mówić, to można zadawać pytania. Yes, it's for question. Yeah, yes. Thank you for listening. Dziękuję.
first questions and then we make a pause. Or how would you like that? First questions or pause? Is someone here with? Kurze Pause. Okay, then we make a pause, and after, let's say, Przerwa. Okej, zrobimy przerwę. 12:30 we will meet again for the second. Do wpół do pierwszej. Teraz będzie naprawdę bardzo komplikowane.